Cześć, witajcie, z tej strony Maciej. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka z prac serwisowych na nowej hali. Chwilowo mnie tutaj nie było, no ale były dużo inne ważniejsze rzeczy. A dzisiaj udało się w końcu wziąć kamerę w rękę i pokażemy Wam, co się dzieje na nowej hali. Mimo że mamy koniec listopada, to zobaczycie, że dzieje się dużo nawet w tym sezonie zimowym. I tak, Farezin. Szczerze powiem, nawet nie wiem, jaki to jest dokładnie model, bo pierwszy raz taką ładowarkę widzę. Przyjechała na problemy elektryczne, elektroniczne, błędy sieci CAN. No, ząb czasu tutaj trochę już wpłynął na tą elektronikę, na tę elektrykę i trzeba tutaj trochę posprawdzać, żeby to wróciło po prostu do swojego żywota. No, ładowarka typowo budowlana, więc no jest to pracuje na budowach, musi to być to kurczę wszystko sprawne. No widzicie, takie połączenie elektryczne, no to nie ma prawa działać poprawnie, więc to wszystko musi to być naprawdę zrobione porządnie. Także z tym tematem działamy. Kolejny koparka Lowol, przygotowanie do wydania. To już jest tutaj pod klienta. Sprzedała się ta maszyna, więc tutaj sprawdzamy, czy wszystkie płyny, wszystko się zgadza, wszystko działa i wyjazd. Arbos 2040. Tych zestawów, co tu teraz Wam pokazuję, teraz robimy ostatnio bardzo dużo. Jest sezon na maszyny komunalne i tak zobaczycie jeszcze za chwilkę tych ciągników, to na nowej hali kilka robimy. Mimo że ta hala tutaj służy do przygotowywania, naprawiania maszyn towarzyszących typu właśnie siewniki, prasy itp., to musimy tu teraz wprowadzić też ciągniki i je tutaj przygotowywać do wydania, bo jest naprawdę tyle przygotowań do wydania tych zestawów, że tam na hali ciągnikowej się po prostu chłopaki nie wyrabiają i nie mieszczą już. Taki pospolity rozsiewacz do piasku, soli, plastikowy, żeby tutaj było jak najmniej elementów skorodowanych, które mogą skorodować. Spychacz fajny, taki bardzo popularny, on ma funkcję po ukosie, w lewo, w prawo, tak jak teraz widzicie na strzałę, bądź można te obydwa skrzydła zamknąć jeszcze do środka. Także tych funkcji tu jest masę, mamy właśnie jeden rozdzielacz, który jest odpowiedzialny za to, który siłownik ma dostawać olej i wtedy sobie tam regulujemy lewo, prawo za pomocą hydrauliki, czyli za po prostu joysticka. Ten joystick teraz jest przedni TUS podłączony, no i ten spychacz, a tu mamy tylko sterowniczek, którym my sobie wybieramy funkcję i działamy. Także sezon na te maszynki. Tam zobaczycie w oddali jeszcze, że tych ciągników jest do wydawania kilka. Capello Quasar R6. Przygotowujemy do sezonu tą tutaj przystaweczkę. Klientom oddał, tak, klientom oddał, a oddał ją dlatego, że kupił większą też Capello, czyli zaufanie do marki jakieś tam ma, chodziła z klasem, no a klient stwierdził, że ta przystawka jest za mała, czyli oddał nam tą 6-rzędową, znaczy my ją kupiliśmy od niego w rozliczeniu, a sprzedaliśmy nową 8-rzędową. No i teraz tą przystawkę musimy też doprowadzić do takiego stanu używalności, no i na zimę zakonserwować, bo no raczej Capello jest teraz taki martwy sezon na przystawki, więc ona tam będzie musiała na placu pewnie stać, bo raczej te przystawki zawsze klienci kupują przed sezonem, rozpoczęciem, a nie po zakończonym sezonie. I McHale V6 750, też przygotowanie do wydania. I tu taki sentymencik mój, bo ta prasa idzie do szkoły, do technikum, do którego chodziłem, także cieszę się, że w tej szkole, w tym gospodarstwie pomocniczym, szkolnym kupują taki fajny sprzęcik. Także pozdrawiam całą szkołę, całe technikum rolnicze i wszystkie inne profile, a nie będę zdradzał gdzie. Ciekawe, czy ktoś wie, gdzie chodziłem do szkoły, a może ktoś, kto chodzi do tej szkoły, ogląda i już wie, że ta prasa do nich przyjedzie. Także jeszcze raz pozdrawiam całą szkołę. Arbosik i to jak już wspominałem, przy tamtym Arbosie ten kolejny, tyle że ten jest 20-25, też przygotowanie do wydania. I tak widzicie, już tu mamy troszkę go rozebranego. Przedni TUS się montuje. To jest właśnie ten rozdzielacz, o którym mówiłem. Tu
widzicie, joystick, lineczki będą wpuszczone do tego właśnie rozdzielacza. No i tu jest cały zestaw, tak samo jak tam, ten sam pług, ta sama szerokość, nawet 1,8 metra. Tu akurat mamy drugi tus, bo to przyjeżdża w kompletach na Arbos. Prosta konstrukcja, atrakcyjna cena. Idealny wybór dla Twojego gospodarstwa. paletce, także jednego będziemy musieli tam odwieźć. Na razie jest tutaj sobie na hali. No i tutaj chłopaki muszą się wpiąć w hydraulikę też z tyłu w rozdzielacz, żeby podłączyć ten. Także jest trochę pracy też przy takim sprzęcie, żeby to wszystko wydać. No i tu już kolejny do wydania. Tu akurat wyjątkowo ten nie idzie do komunalki, tylko jest do zwykłego klienta. Więc nie ma tutaj, tak widzicie, tu zapługa, nic zamontowanego na razie. Idzie na normalne gospodarstwo. O, tu ktoś koło z tamtego aż tutaj przyturlał. Monosem. I to jest też przygotowanie do wydania. To jest na Isobusie. Sekcja Monoshocks. Tak, tutaj widzicie, amortyzatorek jest. Rozłączanie sekcji. Tak mówiąc, sterownik na wypasie Isobusu już mamy podłączonego nawet komputerek, no bo to też musimy tutaj sprawdzić, czy wszystko działa. Agregat hydrauliczny jest podłączony, tu mamy też od niego wyprowadzone zasilanie i tym właśnie agregatem też sprawdzamy sterowniki, siewniki, takie wielozadaniowe te urządzenie jest. O, tutaj widzicie cała elektronika tego siewnika. No i dobra, przechodzimy dalej. O, to rower. Roweru nie naprawiamy, nie serwisujemy, to służy do poruszania się po placu, bo ten plac u nas też jest naprawdę duży. No i czasami trzeba się posiłkować takim rowerem. DB12 Metal Tech, mycie, szczerzenia i wypad do klienta. Też się właśnie taka sprzedała przyczepka. My tu przed montażem jeszcze montujemy, bo one na czas transportu mają zdemontowane plandekę, stelaż, więc to akurat musi być u nas na hali zamontowane. Kolejny McHale, tym razem ścielareczka i to też jest przygotowanie do wydania do klienta. Także tu już też jest posprawdzane wszystko, maszyna zakonserwowana i może jechać już do klienta. Niech służy. Multione. To jest model 8.4 SK. To jest i to jest taka ciekawe. Ta koparka nie jest sprzedana, ale sprzedany jest osprzęt, czyli ten taki łyżka. Tu mamy paleciaka, widzicie, widły. No klient ma już taką kopareczkę, kupił, tylko że po prostu nie mieliśmy wtedy tego osprzętu, co on chciał, no bo fabryka jakby nie nadążała go nawet z produkcją tego. Dlatego klient ma już tą koparkę u siebie, ma tam inny osprzęt do niej, no i cały czas już pracuje, służy tą koparką, a teraz jak dojechał do niego osprzęt, to po prostu wzięliśmy inną z placu, podczepiliśmy sobie tą tutaj łyżkę, no i tego paleciaka to też trzeba sprawdzić, bo widzicie, on ten paleciak tutaj ma blokadę hydrauliczną, to trzeba też sprawdzić, czy to działa, przepraszam, przesuwną, wózek przesuwny na paleciaku, także to musimy też sprawdzić, czy to działa wszystko. Kolejny Arbos 2025, też przygotowanie do wydania. On miał zamontowany ładowacz czołowy, tak widzicie, jest nie krokodyl, przepraszam, widły. I to już też, jak widzicie, no nie idzie do komunalki, tylko ten akurat zestaw idzie do rolnika. Także te ciągniki, te modele z serii 20 naprawdę cieszą się dużym powodzeniem. Ten sam joystick, co widzieliście w poprzednich modelach, opuszczanie, podnoszenie, przechył, lewo, prawo i jak nadusimy guziczek, to wtedy jeszcze możemy korzystać z funkcji krokodyla, jeżeli takowe narzędzie mamy zawieszone do ciągnika. Także dzieje się. No i też tutaj mamy prasa Fendt. Ciekawe, czy ktoś będzie wiedział, jaki to jest model. Ona tak do nas przyjechała od klienta, akurat klient sam pościągał osłony. Zagadka. Kto wie, jaki to jest model prasy Fendt? Piszcie w komentarzach. I co tu ją boli? No boli ją tutaj, prasa przyjechała na taki generalny remont ogólnie już. Łańcuchy, zębatki tu wam pokażę z bliska, zobaczcie. No, jeżeli to można jeszcze nazwać zębatką. Tak samo zobaczcie, tu na przykład na tą
No tak niestety, no nie da się tak pracować. Tu się łańcuchy, wszystko niszczy bardzo szybko, to wszystko szczela, czyszczy podczas pracy. Także zobaczcie, no jest tutaj wyjechana, tu jeszcze tu jest też parę łożysk do wymiany, a nawet paręnaście. Tutaj zajrzymy pod spód. Także rotorek widać. Podbieracz też tutaj mam odkręcone jeszcze osłony, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda w środku. Trochę luzy też ma, ale to wszystko jesteśmy na razie w trakcie rozbierania, więc to jeszcze będziemy tu weryfikować. No ale tu już mówię, zębatki to mogę Wam pokazać, to już widać, że one są naprawdę... Oj, tu jest ciemno, to akurat Wam nie pokażę. No dobra, byśmy mieli wszystko. No nie, jeszcze zajrzymy. Jeszcze mamy myjkę. Pokażemy, co jest na myjni. A na myjni ścielarka Lucas Castrol Plus 130R szczepiona z ciągnikiem Arbos serii 4100, dokładnie to jest 110-konny model ciągnika. Ten zestaw cały był na pokazie tą ścielarką. Klient jest zainteresowany właśnie kupnem ciągnika i ścielarki i dlatego tutaj ten zestaw do niego pojechał, żeby zademonstrować, zaprezentować, jak to działa, jak to współpracuje. No i tu jeszcze widzicie, Wy nie czujecie, ale już czuję, że siano kiszonka była rozdrabniana tą ścielarką, czyli nawet może nie tyle była jakaś tam słoma i była robiona ściółka, co może gdzieś to bardziej gdzieś zadawane na stół paszowy, przepraszam, rozdrobnić siano kiszonkę, bo jak wiecie, ta ścielarka to nie jest tylko ścielarka do słomy. O, ta rura wyrzutowa, tak samo ma mejkę i możemy ją skierować na tą pochyłą tutaj blachę i wtedy na przykład jedziemy i rzucamy paszę na stół paszowy, jeżeli mamy tam przejazdową jakąś oborę czy coś, także ta ścielarka też ma inne funkcje, nie tylko rozdrabniania, ścielenia. I tak oto się prezentuje ten zestawik, ta ścielarka. I to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że pokazałem Wam dzisiaj też jakieś ciekawe rzeczy, coś się dowiedzieliście, coś zobaczyliście ciekawego. Także zapraszam do śledzenia naszego kanału, do komentowania, zadawania pytań. Ile będziemy mogli, to postaramy się odpowiedzieć. A tymczasem pamiętajcie, kciuk w górę i trzymajcie się, hej!